Dzisiejszy temat to jest odtwórstwo historyczne tak ogólne, Dobra. nie woli. I pierwszy punkt. Nasze początki w rekonstrukcji, czyli film od Jara Pozdrowić Srebro Peruna, to jest to, co musisz uzyskać. Drużyna z Lubina, to jest jakby cały ten, już mówiliśmy kiedyś o tym, więc jakby zaczęliśmy jeździć na wszystkie możliwe festiwale w Polsce i nie tylko w Polsce. Braniewo satanizmu podobno się śmiali, że jak się otworzy lodówkę, to festiwal wyskoczy. To ostatnio nam powiedział ten z Braniewa właśnie. Możemy to powiedzieć. A stopniowo rezygnacja z historii imprez na rzecz porządnie nagłośnionych klubowych koncertów. Dobra, no to Czyli jedziemy. jakby taka historia nasza w reko w pigułce. Już? No widzisz, to wszystko jest obcykane. No dobra. Wszystko jest obcykane, a pytanie zadaję jako pierwszy Czekaj. Jacenty, co pasuje do obcykane. Czekaj. Nie wyglądam zbyt grubo w tym, bo... Wiesz, że to pójdzie? Nikt mi nie mówi, a ja potem wyglądam jak Beka w tym, Rebeka. Spoko, wyglądasz jakby tak, że mogłabyś grać w filmie o obozie harcerskim. Cyk, Jacenty na bok sentymenty. A pytanie właśnie zadaje Jacenty. Czy zamierzacie wydać płytę na winylu? Tak, zamierzamy. Postanowiliśmy sobie już to dawno i teraz jesteśmy na etapie zbierania funduszy i zastanawiania się, która to płyta. I właśnie może podpowiecie w komentarzach, jaką byście w ogóle chcieli płytę na winylu. Na przykład na początek, bo może wszystkie kiedyś uda nam się wydać, ale... No ale nie piszcie tak w komentarzach, bo to bez sensu. Napiszcie ale musimy pierwszą. od czegoś zacząć. Tak, od czego zacząć? Dobra, następny. Opowiedzcie nam może coś o występie w Hehe Mam Talent. W Hehe Mam Talent było bardzo fajnie. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia, pełna anegdot i chętnie ją Wam opowiem w całości, może w którymś odcinku Q&A poświęconemu w ogóle tego typu opowieściom, bo chyba warto. Czyli nie? opowieści dziwnej treści Tak. z tras i różnych i naszego życia, które nam się O przydarzyły. czym szumią to jest śliwki spoko. na wierzbie, właśnie. Spoko pomysł. Mhm. Tak, to opowiemy, a tak w skrócie tylko powiem, że było całkiem sympatycznie. Wyrzucili nas stamtąd z hukiem i myśleliśmy, że w ogóle nas nie puszczą, a była niespodzianka taka, jedna z anegdot. Kiedyś sobie siedzimy po koncercie w pewnej kawiarni w Poznaniu i nagle dostałem 56 SMS-ów naraz. Co oczywiście zablokowało mi komórkę i dopiero na drugi dzień się w związku z tym dowiedziałem, że w tym czasie polecieliśmy w telewizji, ponieważ puścili nasz utwór, który nagraliśmy Mam Talent. Co pamiętasz, Kasiu, z Mam Talent? Co pamiętam? Dzikie tłumy i właściwie to nie wiem. I to, że się spóźniłyśmy z Asią wtedy, a ty czekałeś i się wkurzałeś na nas. Wkurzałem się, bo pani z telewizji mnie okrzyczała. No i potem występ i jakoś tak szybko to poszło. Tam ci coś powiedzieli, nawet nie wiem, czy słyszeliśmy to, co powiedzieli do nas. Słuchajcie, i nie wincie tego biednego Kuby, bo to nie jego wina, miał to w scenariuszu napisane, że nas ma zminusować, czy co oni tam robili wtedy, bo już mi się mylą te programy. Krzyżyki stawiali. Skrzyżykować miał. No. A my jak to poganie, sami wiecie. Dobra, następny. Następne pytanie zadaje Stara Mucha przez samo H. Nie mylić ze Starą Muchą przez CH. H, to takie dźwięczne H. No. W takim razie. Mikołaju, to UTP Helikona? Chcesz odpowiedzieć na to pytanie? No, ale też jestem Mikołaj. Tak, i dzisiaj też mam. UTP Helikona, bardzo lubię te spodnie, a Marcin nosi SFT, tak? SFT Helikona. Także, Jezu, żeśmy zareklamowali, w ogóle Jezu, powiedziałem Jezu, Perunie, powiedziałem Jezu, zareklamowaliśmy Helikona, to się wydnie. To czekaj, skoro jest przerwa, Do tego doszło. to skorzystam z przerwy Masakra. i wyłyknę czegoś. A co tam w ogóle się dzieje? A ci ćwiczą tam. Awatar w sensie. Coś. Dobra. Pytanie zadał Michał Burchacki. To już odpowiadaliśmy na jego pytanie. To może nie odpowiadamy. No Ma co? już dużo pytań. Dobra, odpowiemy. Do 3 razy sztuka. Czy macie jakieś swoje guilty pleasure? Co to jest? Coś, z czego czerpiecie radość i satysfakcję, ale trochę obciach się przyznać innym. Masz coś takiego, Kasiu? Ja już się do wszystkiego przyznałam. Chyba. Rozumiem, że nie chodzi o pewne czynności, które wykonuje się
Samotnie albo we dwójkę, albo w trójkę. Dobra. Jakiś tandetny wykonawca albo pisarz grafoman. No to ten. Żeromski, Komu bije dzwon, Wierna rzeka, placówka. Ja na przykład nie wiem, czy to jest już taki obciach trochę, czy nie, ja lubię Sienkiewicza na przykład. No to samo miałem powiedzieć, że Sienkiewicz. No bo on był uważany za grafomana. A potem dostał Nobla i tak to właśnie wygląda. Ja uwielbiam 4. część Obcego, więc może i wy macie jakieś skrzywienia. Ja bym nie nazwał tego skrzywieniem, bo ja też uwielbiam 4. część Obcego i mało tego, uwielbiam tego reżysera, Jeana Pierre'a Genueta, tak on się nazywa? No, Coś takiego. Nie wiem, jak to się wymawia, bo mój francuski jest nietoperzem, jak i angielski. I bardzo uwielbiam Miasteczko Zaginionych Dzieci, Delikatesen i mnóstwo innych filmów, czyli jeszcze jeden film, który znam. No i Obcy, 4 też przez niego reżyserowany z tą całą obsadą aktorską, którą też uwielbiam. Ja może powiem, bo to się nie nagrywa, bo Marcin z OFU zapytał, czy Kasia lubi Last Jedi. Nie, on mi kazał powiedzieć, że ja lubię Last Jedi, no. Wzięło cię? Jak widzicie, Kasia nie lubi Last Jedi. Nikt nie lubi Ale Last Jedi. lubię, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to lubię Jodę. A, jak za 3. razem odpowiecie, to wisicie mi koszulkę. I co teraz? Co? Nie. Ale ty już dostałeś koszulkę, ej ty. Nie, to nie koszulka była. Nie? Nie pamiętam co. Zastanowimy się. Po prostu możemy tego nie puścić, no. Po prostu. Pytanie zadał Michał Burchacki. To już odpowiadaliśmy na jego pytanie. To może nie odpowiadamy. No Mam co? już dużo pytań. Myślimy, a ty nam przypominaj. Napisz jeszcze jedno pytanie, takie fajne, ciekawe. Jak znowu niechcąco je wylosujemy, to wtedy już na pewno dostaniesz koszulkę. Dzisiejszy odcinek chcieliśmy poświęcić naszej roli w rekonstrukcji historycznej i właśnie, albo roli rekonstrukcji historycznej w historii zespołu Percival i opowiedzieć wam troszeczkę o tym. I może, żeby to tak przybliżyć, to opowiem taką anegdotę. Kiedyś, jak byliśmy na którejś z imprez historycznych, to z nudów znajomi zrobili sobie taką zabawę, że każdy po kolei miał opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle wylądował w tak zwanej rekonstrukcji. I wszyscy tam opowiadali swoje historyjki, nasza wygrała. A było to tak. Przeczytałem gdzieś kiedyś, że jest taki festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie i pomyślałem sobie, że musimy tam zagrać. Tylko że jak to ja nie doczytałem i nie załapałem, że tam trzeba być odtwórcą, czyli być przebranym w strój historyczny i grać też, że to archeologia eksperymentalna i to w ogóle wszystko. Myślałem, że weźmiemy gitary elektryczne, zapakujemy perkusję, pojedziemy, zagramy i oni będą szczęśliwi. No okazało się, że nie. Więc co? Stwierdziłem, że nie ma takiej rzeczy trudnej, której Percival nie mógłby sobie utrudnić, więc pomyślałem sobie, zrobimy instrumenty, zrobimy sobie stroje, nauczymy się pieśni, pojedziemy i zagramy. No i tak też zrobiliśmy, przy czym musiałem Kasię zmusić do tego, prawda? Troszkę tak. Bo Kasia nie bardzo wiedziała w ogóle, o co chodzi i nie chciała i zmusiłem ją i pojechaliśmy na ten Wolin, zagraliśmy i tak się zaczęła nasza przygoda z rekonstrukcją. Czyli od Wolina, to było w 2004 roku, prawda? Tak, od Wolina już o tym mówiliśmy kiedyś, a jakby stopniowo zaczęliśmy jeździć na coraz więcej imprez historycznych. Jest ich trochę w Polsce, największa to jest w Wolinie oczywiście, ale ogólnie jest ich cała masa wszędzie, po prostu mniejszych, większych, do wyboru, do koloru, też z różnych okresów historycznych, bo my jeździmy na te wczesnośredniowieczne raczej, chociaż na późnych też nam się zdarzało grać, więc jeżeli... nawet na tak zwanych siedemnastkowych. Też. A i drugowojennych przecież też. Też. Czyli pełne reko. Więc jest tych imprez i tych festiwali dużo i jakby w którymś momencie zajmowaliśmy się właściwie prawie wyłącznie tym, czyli jeżdżeniem od takiej jednej imprezy na drugą. Trwało to kilka ładnych parę lat. I możemy wam nawet zaprezentować fragmencik z totalnych początków. To chyba nawet był nasz w ogóle pierwszy koncert. Ja i Kasia w skansenie w Torgelow, który się nazywa Ukranenland, a materiał zarejestrowała drużyna Srebro Peruna, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
graliśmy na tak wielu imprezach historycznych, że w pewnym momencie w środowisku zaczęto żartować, że nawet jak się otworzy lodówkę, to wyskoczy z niej Percival. W związku z tym, żeby... Ciekawe, skąd we wczesnym średniowieczu lodówka? Taka wczesnośredniowieczna, czyli wykopana w ziemi. A wykopane w ziemi to... Wyobraź sobie, jak wyskakujemy z wykopanej dziury w ziemi, w ogóle straszne może to być. W każdym razie dobry temat na horror. Ale w pewnym momencie zaczęliśmy po prostu mniej jeździć, bo już naprawdę czuliśmy, że ludzie się nudzą. To za bardzo, tym bardziej, że byliśmy na początku jedyną kapelą w Polsce taką. Konkurowaliśmy tylko z zespołami z Niemiec i z Białorusi. Teraz jest o wiele więcej tych zespołów i bardzo im kibicujemy i właściwie każdy z nich poznawaliśmy, jak powstawał, więc to było bardzo też fajne. A my powoli zaczęliśmy się wycofywać z tych imprez na rzecz koncertów dobrze nagłośnionych i o troszeczkę innym anturażu. Cokolwiek to znaczy. Nie, żartuję. Na rzecz imprez, na których nas lepiej słychać i które nie są takie sztywne historycznie. Ale od czasu do czasu oczywiście jeszcze pojawiamy się na takiej historycznej imprezie. No, w tym roku byliśmy na Wolinie i mamy troszeczkę materiału, który chętnie Wam pokażemy. Dobra. Z festiwalem wolińskim jesteśmy dosyć bardzo zżyci. Byliśmy tam w tym roku już 14 raz i no, zawdzięczamy bardzo wiele organizatorom tego festiwalu, czyli Stowarzyszeniu Jomsborg Wineta i uczestnikom i całej atmosferze tego festiwalu. Trzeba tutaj powiedzieć, że to jest prawdopodobnie największy na świecie tego typu festiwal. Festiwal, w którym co roku jest kilka tysięcy uczestników, a w tym roku został pobity rekord, bo aż 700 walczących na jednej bitwie było. Wyobrażacie sobie? To było prawie tak jak wtedy, dawno temu, we wczesnym średniowieczu. Tak można było się wczuć w klimat bitwy. Nie było to 10 na 10 osób, tylko 700 wojów w jednym miejscu. Naprawdę niesamowita sprawa. Podczas festiwalu zawsze jest też wielu rzemieślników. Można zobaczyć mnóstwo różnych wczesnośredniowiecznych zawodów. Można sobie zobaczyć, jak się buty wykonywało, jak się wykonywało różne narzędzia z drewna, naczynia. Narzędzia zbrodni też, jak kowale pracowali. Po prostu każdy element życia codziennego, również obrzędy. W jednym nawet uczestniczyliśmy w tym roku. Tak. Wspaniała impreza, na którą bardzo polecam, zachęcam, żeby pojechać, zobaczyć chociaż raz w życiu, jak to wygląda. A my w tym roku graliśmy tam codziennie przez 3 dni w festiwalu, graliśmy po 2 razy dziennie i dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na te koncerty, którzy czekali na nas, specjalnie przyjechali tam, żeby nas zobaczyć, posłuchać. Grało się super dla Was, chociaż było strasznie gorąco, ale poza tym atmosfera była świetna, także bardzo miło wspominamy i też fragmenty zaraz zobaczycie. Na festiwalu grało też wiele zespołów innych niż my. Też z różnych miejsc świata. Były zespoły ze Szwecji, z Białorusi, z Niemiec. Były z Niemiec?
Właśnie chyba nie. Ale z Wielkiej Brytanii pozdrawiamy zespół z Wielkiej Brytanii, czyli Lord Wind. Z Polski również były zespoły. Enzy Baba. Tak, też pozdrawiamy. Super nazwa, bardzo mi się podoba ich nazwa. Enzy Baba. Także ta muzyka rozbrzmiewała przez cały czas trwania festiwalu i to też jest bardzo istotne, że nie tak jak na imprezach późniejszych czy na jakichkolwiek innych imprezach historycznych można było wejść do tego miasta właściwie zrekonstruowanego, można było wejść do każdej chaty, zajrzeć wszędzie, obejrzeć. Każdy szczegół właściwie można było poznać, ponieważ taka jest też idea samego skansenu w Wolinie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak naprawdę ludzie w tamtych czasach żyli. Ja powiem, bo ja zacznę. Słuchajcie, bardzo wiele osób pyta nas, w jaki sposób mogliby rozpocząć swoje kroki w rekonstrukcji historycznej. Przede wszystkim jest bardzo dużo grup rekonstrukcyjnych, drużyn we wczesnym średniowieczu, bo bractwa są w późnym. W każdym większym mieście jest jakaś drużyna i nawet jeżeli się pochodzi z małej miejscowości, nawet ze wsi, to można umówić się i przystąpić do takiej drużyny i tam już na miejscu umówić się z tymi ludźmi, w jaki sposób uczestniczyć w pracach tej drużyny nad rekonstrukcją, w różnych elementach, które się z tym wiążą, czyli w treningach, jeśli chodzi o walkę, w pracach rzemieślników, jeżeli chodzi o rzemiosło i tak dalej. I z nimi też potem można się wybrać na te wszystkie wspaniałe imprezy historyczne, bo najczęściej zapraszane są drużyny w całości i to już w obrębie każdej drużyny tam się ludzie dogadują, kto jedzie, kto nie jedzie. I nie jest to wcale trudne, bowiem wiele z tych drużyn wręcz przeprowadza nabór, potrzebuje nowych kandydatów. Także jeżeli przemknęło Wam przez myśl, żeby zająć się rekonstrukcją historyczną, poszukajcie po prostu w internecie najbliższej drużyny, która jest najbliżej Waszego miasta i napiszcie do nich. Jestem pewien, że oni bardzo szybko odpowiedzą i że bez problemu się dogadacie. Każdy właściwie w taki podobny sposób zaczynał, jeżeli chodzi o odtwarzanie, odtwórstwo historyczne, czyli napisał do kogoś wcześniej i się z nim umówił. A jeżeli chodzi o te wszystkie sprzęty, stroje i tak dalej, no to powiem Wam, że to najczęściej robi się samemu i to nie jest takie trudne, jak wygląda. Jeżeli macie kogoś, kto Wam poradzi, da materiały, opowie, jak coś zrobić, opowie, skąd te materiały jeszcze sobie dokupić. Taka wiedza wśród ludzi, którzy już się tym zajmują, jest i oni się chętnie tą wiedzą dzielą. Są fora różne, na Facebooku są grupy, gdzie wszystko Wam wytłumaczą, a samo fabrykowanie na przykład stroju jest bardzo fajną zabawą. I my również, jak zaczynaliśmy, to sami sobie wszystko szyliśmy. Ja robiłem buty sobie na przykład. One na początku, wiadomo, zawsze są toporne, wiadomo, początki zawsze są trudne, ale ile jest przy tym zabawy, no to jest niesamowita sprawa.
To samo jest z innymi elementami. Może jeżeli chodzi o uzbrojenie, jest trochę trudniej, bo ciężko od zera nauczyć się wykuwać miecz, ale na to też są sposoby. Są ludzie, którzy to robią. Można u nich zamówić, kupić uzbrojenie zarówno defensywne, jak i ofensywne. Także wszystko jest do zrobienia i nie jest to takie trudne, a jednocześnie jest to wspaniałe hobby, które świetnie zajmuje czas i bardzo, bardzo rozwija i to w wielu dziedzinach, ponieważ uczymy się zarówno historii, ale uczymy się jakichś takich zachowań społecznych, które są bardzo przydatne w ogóle w życiu. Zdobywamy więzi różne, zdobywamy przyjaciół, bo niektórzy są na całe życie i to są takie przyjaźnie, których potem już się niczym innym nie da zastąpić. No i co? I przede wszystkim też uczymy się troszeczkę jak przeżyć w trudnych warunkach, co może nam się zawsze w każdym momencie okazać bardzo przydatne. Jeżeli fascynują Was te tematy, jeżeli podoba Wam się to wszystko, to radzę Wam spróbować, zawsze warto spróbować i przekonacie się, czy to jest dla Was, czy nie. Na pewno wszystko też nie jest tak, że od razu będziecie mieli, tylko po prostu stopniowo sobie i te stroje, i oręż, i wszystko sobie tam stopniowo wypracujecie, także naprawdę zachęcam Was, bo to jest bardzo fajne i nam też bardzo wiele dało jako muzykom, jako ludziom, mnóstwo doświadczenia, mnóstwo właśnie nauczyliśmy się też poprzez, chociażby dając miliony koncertów właśnie na takich festiwalach, Tak, to było super jest taki doświadczenie. apel dla młodych zespołów, że to jest wspaniałe ćwiczenie, granie bezpośrednio dla ludzi bez żadnej ściany w postaci elektryczności, na akustycznych instrumentach i to jest od razu weryfikowane, to jest niesamowite doświadczenie. Tak, kiedy właśnie trzeba pojawiają się różne niespodziewane sytuacje, typu, że na przykład jakieś dziecko chce Ci zabrać instrument, bo mu się spodobało akurat, albo tego typu sytuacje, albo ktoś tam krzyknie coś z daleka i wszyscy się rozproszą. No wiecie, takie różne sytuacje i one też powodują, że nabywa się tego doświadczenia, które jest bardzo ważne. Jeżeli się robi, jest muzykiem i trzeba sobie radzić na scenie i grać i tak dalej, to jest bardzo ważne, bardzo cenne. Więc polecam tam też również muzyką właśnie, ale nie tylko. Jeżeli ktoś tam robi coś innego, to też każdy znajdzie sobie dla siebie coś fajnego. Jeżeli oglądaliście Peak of Destiny, to tam jest taki symulator występu, symulator publiczności. No. Powiem Wam, że granie na imprezach historycznych jest 1000 razy skuteczniejsze niż ten symulator. Welcome to the Gig Simulator. If you pass this test, your training is complete. Który zresztą jest dobrym Zwłaszcza pomysłem. na przykład wieczorem już na biesiadach, jak wszyscy piją, a wy jako zespół musicie grać dla nich i po prostu przekrzyczeć tą bandę po prostu. Zapanować nad wrzeszczanym. tłumem. Tak, to jest dopiero wyzwanie. Jeszcze chcielibyśmy opowiedzieć Wam o warsztatach, które prowadziliśmy przed Poczekaj, festiwalem. zanim opowiesz, ja szybko przeczytam, co tam w ogóle jest. Dobra. Bo Ty już chcesz opowiadać, a jeszcze nie wiesz o czym. Już byłem tam. No ale ja to napisałam i... Dobra, dawaj. No może Co roku przed festiwalem, jakoś tak około tygodnia przed festiwalem, odbywają się warsztaty archeologii eksperymentalnej. Podczas tych warsztatów można nauczyć się wielu różnych rzeczy, wytwarzania różnych rzeczy, które się w sposób, w jaki się to robiło 1000 lat temu. A my w tym i w zeszłym roku prowadziliśmy warsztaty śpiewu i uczyliśmy ludzi pieśni, uczyliśmy też w jakiś sposób tak, nie wiem, otwierać usta. Otwierać głos. To Kasia za chwilę Wam opowie. W każdym razie nakręciliśmy fragmencik tych działań naszych, a zwłaszcza koncert naszej grupy warsztatowej, który to koncert odbył się po już całych warsztatach i bardzo jesteśmy dumni z uczestników warsztatów, bo wspaniale zaśpiewali i chcielibyśmy się bardzo pochwalić tym, jak oni wspaniale zaśpiewali, a pośrednio jak my ich nauczyliśmy.
To Kasia teraz opowiedz o warsztatach. To Kasia teraz opowie o warsztatach. Naszym celem jest jakby nauka poprzez zabawę. To jest zawsze ważne jest dla nas, żeby to była luźna forma, bez jakby takiego że bez stresu, bez spięcia, bez napięcia. Mamy się po prostu dobrze bawić, poznając jednocześnie fajne pieśni słowiańskie, tak? Te pieśni wybieram ja zazwyczaj, zawsze właściwie, chyba nie było takiego momentu, więc ja wybieram te pieśni w ciągu jakby całego roku, też jeżdżę na różne warsztaty, poznaję różne pieśni i potem przekazuję je dalej jakby ludziom, którzy przychodzą do warsztaty z kolei do nas. Wybieram zawsze takie pieśni, które wydają mi się fajne, przyjemne do śpiewania, które są ciekawe ze względu na melodię na przykład, albo harmonię, albo w ogóle pod jakimś względem są ciekawe i tak, żeby ludzie też śpiewali, ci, którzy przyjdą do nas na warsztaty, śpiewali je z przyjemnością właśnie i żeby zapamiętali je, żeby utkwiły im w głowie, żeby wracali do tych pieśni, bo chcemy ich po prostu zarazić tym śpiewem, tą miłością do śpiewania, miłością też do słowiaństwa, do pieśni słowiańskich, które są piękne, ale też właśnie fajne, ciekawe, zabawne, no i jakby cały przekrój różnych emocji tam jest zawarte i to właśnie chcemy pokazać ludziom, jakby tak zachęcić ich do tego, żeby zagłębili się w to, zanurzyli bardziej. A przy okazji przemycamy troszeczkę wiedzy o dawnych czasach, obrzędowości, o historii naszej, jako takie ciekawostki dotyczące tych pieśni. Sami wcześniej staramy się jak najwięcej dowiedzieć o danej pieśni, żeby móc też potem o niej powiedzieć. Co nie jest też takie proste tak naprawdę, bo tych informacji jest mało i jakoś nie są one powszechnie dostępne. To zawsze trzeba tam gdzieś wypytać taka kogoś. jest nasza rola, I właśnie my, popularyzatorów. jeżeli już się dowiemy, to nie mamy oporów w tym, żeby przekazywać dalej. Witajcie! Ostatnio zaatakowała nas fala upali. Upali? Co ja powiedziałem? Ostatnio rozpętała się fala mrozów. Dlatego mamy dla Was bluzy. To są te bluzy właśnie, o które się tak dopytujecie od wielu, wielu lat i w końcu mamy je dla Was. Proszę. Właśnie. I mamy w związku z tym konkurs. I do wygrania jest jedna z bluz, prawda? Któraś, ta albo jeszcze jakaś taka nienoszona. Też może być, nie? A co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić któryś z naszych filmików z utworem, nie takich jakichkolwiek jak gadamy, tylko utworów, które pojawiły się w ciągu ostatnich 5 miesięcy na naszym kanale na YouTubie. Czyli to mogą być na przykład odcinki B, nie kręć tego, czyli Morowa, nie podpowiadam wcale, albo Marzaneczka. Zimna. Kasi jest strasznie zimna. Trzeba to udostępnić na Facebooku z hashtagiem Percival Q&A. I my po tych hashtagach znajdziemy Was i wybierzemy osobę, która dostanie od nas bluzę, która świetnie chroni przed falą mrozów, która zaatakowała nasz kraj. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie pod filmikiem. To co? To już będzie wszystko w naszym odcinku Q&A na żywo z Wolina. Następnym Q&A zajmiemy się następnymi rzeczami kolejnymi. Czyli co to będzie? Nie wiem jeszcze. Właśnie nie wiem, może w końcu o tej sławie opowiemy, bo już takie może opowiemy na sławie, albo o bo dzikich polach. Zobaczymy, tak. Trzeba coś w końcu ruszyć, te tematy też, które tam czekają na realizację. Właśnie rozpoczęliśmy cykl wrzucania pieśni ze Sławy 3, więc może faktycznie opowiemy Wam w ogóle o Sławie. Tak, żebyście wiedzieli lepiej, o czym śpiewamy i o czym są te pieśni i dlaczego w ogóle te pieśni. Tak, bo nie ma tekstów na okładce, to fakt, bo ich było za dużo po prostu. Dziękujemy, do widzenia, do zobaczenia. Oglądajcie to. Już obejrzeli przecież właśnie. Tak, oglądajcie następne. Bo to miało nawiązywać do nie kręć tego,
A, to nie, to... Aha. Ale się zakałopućkałem. O, kolejne słowo dla Kasi do tłumaczenia i dla Was. Piszcie w komentarzach. Zakałapućkać się. Człowieku, nie, tego nie tłumaczę, po prostu wstawię, że Gwiazdeczka. tłumaczenie not found i w ogóle. I już. 404 Tak. strona. To na razie. Słuchajcie, i a propos tegorocznego Wolina, jeszcze taka przygoda nam się przydarzyła, że szliśmy sobie ulicą i zatrzymał nas młody chłopak i powiedział, że koszulki robi, że chciałby nam dać w prezencie, bo nas bardzo lubi. I właśnie taką koszulkę dostałem. Firma nazywa się Northlanders. Bardzo polecamy i jak ktoś lubi wikingów i te klimaty, to właśnie dla niego.